Po II wojnie światowej Berlin został podzielony na 4 sektory okupowane przez Francję, Anglię, Stany Zjednoczone i Związek Radziecki. Sektor amerykański, francuski i angielski utworzyły Berlin Zachodni, miasto całkowicie otoczone Niemcami Wschodnimi, z którego do Niemiec Zachodnich można było dostać się wyłącznie tranzytem, ustalonymi korytarzami powietrznymi i drogowymi. Niespodziewanie dla Zachodu 13 sierpnia 1961 roku na granicy strefy radzieckiej rozpoczęto budowę muru. Bramę brandenburską obstawiono ciężkim sprzętem wojskowym, a żołnierze NRD rozwinęli ogrodzenie z drutu kolczastego. Po 2 stronach w milczeniu patrzyli na siebie Berlińczycy. Granica została całkowicie zamknięta. Dla Berlińczyków wschodnich oznaczało to odcięcie od reszty świata. Władze surowo traktowały nawet próby porozumiewania się. Mieszkańcy przygranicznych domów zostali wysiedleni, a okna ich mieszkań zamurowane. Uciekinierzy próbowali przedostać się na drugą stronę granicy najróżniejszymi sposobami. Awionetkami, balonami, nawet przez system miejskiej kanalizacji. Najwięcej osób, bo około 400, przeszło przez granicę tunelami wykopanymi pod murem. Z każdą udaną ucieczką władze NRD zacieśniały kontrolę. Pełznących korytarzami ludzi szukano nawet sprzętem do wykrywania wstrząsów sejsmicznych. Strzelano z ostrej amunicji. Wokół muru ginęli strażnicy, uciekinierzy, nawet przypadkowi przechodnie. Dopiero w 1963 roku, z okazji Bożego Narodzenia, władze NRD złagodziły zasady przekraczania granicy. Żeby zobaczyć się z bliskimi, trzeba było wypełnić wniosek wizowy, złożyć go czekając długo na mrozie, nawet 4 dni. Zezwolenie na przekraczanie granicy obejmowało tylko Niemców zachodnich. Pod koniec lat 80. zachodni artyści, tacy jak Bruce Springsteen, Pink Floyd czy David Bowie, zagrali koncerty w pobliżu Bramy Brandenburskiej, po zachodniej stronie Berlina, tak, aby muzyka była słyszalna również na wschodzie. Tam gromadzili się młodzi fani rocka, śledzeni przez agentów Stasi. Bardzo często koncerty przeradzały się w protesty. Młodzież domagała się zburzenia muru, policja aresztowała dziesiątki osób. Atmosfera zaczynała się zmieniać. Po zachodniej stronie mur berliński stał się galerią sztuki na świeżym powietrzu. Artyści, tacy jak Thierry Noir, kilometr po kilometrze pokrywali go graffiti, które z czasem stało się jednym z symboli Berlina. Władze NRD traciły kontrolę nad ruchami ludności. Tysiące ludzi przedostawało się na zachód przez Węgry i Czechosłowację. W końcu, żeby ułatwić sytuację, władze ogłosiły, że granice można będzie przekraczać tylko istniejącymi przejściami. Otwarcie granic zostało ogłoszone omyłkowo, bez uprzedzenia Straży Granicznej, którą zaskoczyło pojawienie się tłumów żądających podniesienia szlabanów. Późnym wieczorem 9 listopada 1989 roku Straż Graniczna uległa skandującym ludziom. Mur berliński runął kilka miesięcy po obradach Okrągłego Stołu w Polsce w czasie pierwszej oficjalnej wizyty kanclerza Helmuta Kohla u premiera Tadeusza Mazowieckiego.
Dwa pomniki mówią o wspólnych losach i historii Polaków i Niemców w tym okresie. Fragment muru berlińskiego stoi w Gdańsku obok fragmentu muru Stoczni Gdańskiej. W Berlinie fragment muru stoczniowego stoi przy gmachu Bundestagu. Obydwa przypominają o kluczowych momentach pokojowej rewolucji, o strajku sierpniowym, który ją rozpoczął, i upadku muru berlińskiego, który ją przypieczętował.